Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie wakacyjny projekt wykonany techniką pouringu. Jest to technika mieszana. Wykorzystałam bardzo dużo różnych mediów, a zainspirowałam się tym, czego nauczyłam się na warsztacie o żywicach. I teraz tak, deska, którą sobie przygotowałam, to jest zwykła deska do krojenia, surowa, dlatego że zanim zacznę pracę, zabezpieczam ją w całości lakierem w kolorze, znaczy bezbarwnym w odcieniu błyszczącym. Przygotowałam sobie 3 odcienie farb: Malezja, Petronila i biały do wykonania efektu morza. Jeśli chodzi o kolory morskie, to używam do nich medium marmurkowego z Flera, to jest medium do pouringu z efektem marmurkowania, a do białego używam zwykłego medium do pouringu i medium do efektu komórek. Skomplikowane, ale ma to swoje uzasadnienie. Wszystkie te media mieszam w proporcji 1:1 z farbą, sprawdzam gęstość, żeby była lejąca. Dodatkowo użyłam czegoś gęstego i bezbarwnego. W tym przypadku jest to medium do pouringu z La Pajarity, ale to mógłby być też lakier błyszczący. I teraz farby marmurkowe, czyli ciemna Petronila i jasna Malezja, nakładam na deskę w paski i tak po prostu dosyć swobodnie tymi kubeczkami sobie tutaj pocieram, tak żeby ciemny kolor był na brzegu deski, a jasny bliżej góry. Następnie użyję zwykłego widelca, odrobinę te farby przemieszam i teraz za pomocą po prostu rozlewania przemieszam te farby tak, żeby stworzyły efekt fal i robię to do momentu, w którym po prostu będę zadowolona. Nadmiar tej farby spłynął na brzegi i tu ważna rzecz, dopracowuję też brzegi pędzelkiem, ale zapomniałam o tyle deski, okleić ją taśmą malarską, do tego za chwilę wrócę. Teraz tak, położę kolor biały, ten z medium do pouringu, następnie to bezbarwne, gęste medium do pouringu z La Pajarity, które mogłoby być też bezbarwnym lakierem i jeszcze raz pasek białego. Wszystko to potraktuję gorącym powietrzem, żeby zadziałało medium do komórek, jeżeli miałyby się one pojawić. Także podgrzewam sobie odrobinę farbę, nie przypalam. Komórki w białej farbie, tam gdzie miały się pojawić, powolutku już to medium zaczyna działać. I teraz biorę zwykłą słomkę i za pomocą słomki zaczynam delikatnie wdmuchiwać białą farbę przez to przezroczyste medium do pouringu na niebieski kolor morski. Robię to po raz kolejny. Moje pierwsze próby nie wyszły zbyt dobrze, ale widać, że to przezroczyste medium do pouringu zmienia historię i powoduje, że te fale wyglądają bardziej naturalnie. Mogę sobie dopracować pewne elementy, dodmuchać w miejscach, w których chciałabym coś poprawić i te fale rozciągnąć w kierunku dolnym na tyle, na ile to będzie potrzebne. Także technika jest teoretycznie prosta, jak już się wie, co się robi. Tak wygląda w przybliżeniu i pozostawiam tą deskę do wyschnięcia. Akurat tutaj tej farby nie było dużo i ona sobie schła 2 dni. Tak wygląda po wyschnięciu. Farba pięknie osiadła. I tak jak wspomniałam, zapomniałam zabezpieczyć tył deski, dlatego będę musiała go ładnie pomalować. Wybrałam ten kolor Petronila, ciemny morski, tak żeby to było estetyczne. Postanowiłam wszystko wykończyć po raz kolejny żywicą, żeby uzyskać piękny, błyszczący efekt i tym razem już nie odmierzam żywicy tylko za pomocą łyżki, ale używam wagi, żeby dokładnie zmieszać proporcje 2:1. Teraz już wiem, że żywica to jest to, co jest w dużej puszce, czyli żywicy jest 2 razy więcej, a to, co jest w małej puszce, to jest utwardzacz. I tu nie ma znaczenia, który produkt to jest A, a który B, tylko chodzi o to, że żywicy jest więcej niż utwardzacza. I teraz tu mamy proporcję 2:1, 50 g żywicy i 25 g utwardzacza sobie tutaj wymieszałam. I okazało się, że jest tego dużo za dużo na tą deskę. I patrzcie na to,
Tak wyglądam podczas pracy z żywicą, maska niezbędna, rękawiczki, tym razem nie ubrałam kombinezonu, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie. I teraz tak, wylewam mniej więcej połowę tego, co miałam w kubeczku na deskę i za pomocą patyczka posuwam jakby tą żywicę do brzegów. Ja odczekałam pół godziny, żywica zaczęła się robić ciepła i przez to jest taka gęsta i lepka i dlatego ona nie spłynie po brzegach i mogłam spokojnie użyć dużo więcej tej żywicy i jakby położyć taką wypukłą wręcz soczewkę. Ja to zrobiłam dosyć ostrożnie, nie ma jej tutaj zbyt dużo, ale mimo wszystko powstała przepiękna, błyszcząca powierzchnia. Jeżeli chodzi o jakby dociskanie tym patyczkiem żywicy do brzegów, to naprawdę bądźcie odważni, ona po pół godzinie nie powinna już spłynąć i na pewno to wykończenie da się zrobić perfekcyjnie. Po wykończeniu żywicą to będzie praktycznie koniec mojego projektu. Tak powstała dekoracyjna, wakacyjna deska. Ona nie jest już do krojenia, jest tylko i wyłącznie do powieszenia, do ozdoby. Można na niej położyć owoce bądź ciastka, ale pełni funkcję typowo dekoracyjną. Mam nadzieję, że ten projekt Ci się spodobał. I że mimo swojej prostoty w jakimś sensie jest odkrywczy. Mnie ta praca z farbami zachwyciła, miałam na nie nowy, świeży pomysł z żywicą barwioną. Taki efekt fali jest dużo prostszy i ciekawszy, natomiast da się go, tak jak widać, delikatnie odtworzyć za pomocą farb Flair. Mam nadzieję, że Cię zainspirowałam. Zajrzyj do mnie na moje media społecznościowe. Cieszę się, że mnie oglądasz i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa!